Dzień dobry. Trzeci kwartał bieżącego roku minął nam pod znakiem intensywnej pracy nad dalszą produkcją i promocją Cyberpunka, który szedł w kluczową finalną fazę developmentu. Rozpoczęliśmy wewnętrzne i zewnętrzne testy gry oraz lokalizację na poszczególne wersje językowe. Nie zwalniamy również tempa, jeśli chodzi o globalną kampanię promocyjną. Pod koniec sierpnia uczestniczyliśmy w targach Gamescom w Kolonii, największym europejskim wydarzeniu branży gamingowej. Pokazy Cyberpunka obejrzało tam ponad 12 000 osób. Poza Gamescom, uniwersum naszego najnowszego tytułu, prezentowaliśmy na najważniejszych branżowych eventach na całym świecie. Z fanami gier spotkaliśmy się m.in. w Tokio, Mediolanie, Moskwie, Melbourne, Paryżu, Londynie, Zurychu i Berlinie. Pokazy Cyberpunka zapełniały salę do ostatniego miejsca. Niezmiennie czujemy, że oczekiwania związane z premierą są bardzo wysokie, co motywuje nas do dalszej ciężkiej pracy. Zespół GOG-a kontynuował w trzecim kwartale zamknięte testy wersji beta aplikacji GOG Galaxy 2.0. Pozytywny feedback ze strony użytkowników wskazuje, że koncept platformy agregującej wszystkie gry i znajomych w jednym miejscu to słusznie obrany kierunek. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, grupa CD Projekt wypracowała w omawianym okresie przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 93 milionów złotych, czyli o ponad 38% wyższym niż przed rokiem. To efekt m.in. kontynuacji dobrej sprzedaży Wiedźmina 3 oraz solidnych obrotów wygenerowanych przez GOG.com. Wynik netto trzeciego kwartału wyniósł prawie 15 milionów złotych, co oznacza, że skumulowany zysk grupy od początku roku przekroczył 66 milionów złotych. Wydatki grupy na produkcję gier i nowych technologii w okresie od lipca do końca września przekroczyły rekordowe 43 miliony złotych, co przełożyło się na skumulowane saldo nakładów na prace rozwojowe w wysokości 333 milionów złotych. Istotne wydarzenia dla CD Projekt wystąpiły także po zakończeniu trzeciego kwartału. W październiku mieliśmy bowiem dwie premiery, dzięki którym zadebiutowaliśmy na dwóch zupełnie nowych dla nas platformach. 15 października na popularną konsolę Nintendo Switch trafiła gra Wiedźmin 3 Dziki Gon. Dokładnie 2 tygodnie później miała miejsce premiera Gwinta na urządzenia z systemem iOS, dzięki czemu gracze po raz pierwszy mogli zagrać w naszą karciankę na swoich urządzeniach mobilnych. Obie premiery zostały bardzo ciepło przyjęte przez graczy, co super nas cieszy, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż to nasze pierwsze produkty na wspomniane platformy. Z ważnych dla nas wydarzeń bieżących warto również wspomnieć, że w październiku zakupiliśmy kompleks nieruchomości przy Jagiellońskiej 74 w Warszawie, gdzie od 20 lat mamy swoją siedzibę. Ta inwestycja zabezpieczy grupie możliwość dalszego rozwoju i umożliwi nam kreowanie przestrzeni zgodnie z naszą wizją i potrzebami. Na koniec chciałem gorąco podziękować wszystkim, którzy głosowali na Cyberpunka podczas tegorocznych Golden Joystick Awards. Czujemy odpowiedzialność i jesteśmy dumni, że Cyberpunk został po raz drugi z rzędu wybrany najbardziej oczekiwaną grą roku. Jak zwykle zapraszam Państwa do śledzenia naszej aktywności poświęconej relacjom inwestorskim w mediach społecznościowych oraz na stronie cdprojekt.com. Dziękuję i do zobaczenia.